Rok produkcji 1963, tak samo jak w przypadku tego drugiego grzejnika. Odkręciłem i możemy zdjąć całą tę pokrywę wylotu powietrza, którą zaraz też ładnie wyczyścimy. Wyjmuję cały ten znajdujący się od spodu silniczek. Ja już tutaj wnętrze tego grzejnika no, w miarę porządnie wyczyściłem. Zajęło mi to troszkę więcej czasu. Mamy tutaj jedną odłamaną połówkę tej grzałki, tutaj mamy drugą. Do tego grzejnika będzie nam potrzebna wtyczka troszkę innego typu. Postaram się znaleźć też taką starą. Nawet jeżeli ta grzałka nie będzie grzała, to będzie grzała ta druga. O, mogę już cały ten silniczek wyjąć. Mamy łożysko tutaj od strony śmigiełka, wirnik, zaraz to naoliwimy. Teraz się to całkiem ładnie obraca. Dobra, mocno się to trzyma. Po tym nasmarowaniu jednak dużo luźniej ten wentylatorek chodzi. Teraz proponuję, żebyśmy znaleźli nowy przewód zasilający i go tutaj założyli. Jeden z przewodów z przewodu zasilającego łączy się z tymi przewodami idącymi do silniczka i do obydwu grzałek. Niestety jest niesprawny, cały czas jest w pozycji włączonej. Wymagało to po prostu odrobinę wyczyszczenia i naoliwienia. No i teraz tak naprawdę wkładamy już tutaj cały ten mechanizm grzejnika do środka. A tutaj mam ten żółto-zielony przewód ochronny podłączony do tego styku ochronnego. Czuć zapach i czuć tutaj delikatne ciepłe powietrze, aczkolwiek oczywiście działa teraz tylko ta górna grzałka, ta dolna ma przerwany ten drut. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek, który będzie poświęcony jednemu z tych dwóch grzejników z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Ten grzejnik oglądaliśmy już w odrębnym, oddzielnym odcinku. Dzisiaj chciałbym się zająć tym. Obydwa pochodzą, tak jak powiedziałem, z tej samej fabryki i obydwa pochodzą z tego samego roku 1963. Dla przypomnienia powiem tylko króciutko, że w odcinku o tym grzejniku zdemontowaliśmy tutaj nieoryginalną podstawkę, dzięki której on był pewnie kiedyś przykręcony na stałe gdzieś do jakiegoś stołu, do jakiegoś blatu. Obejrzeliśmy sobie stan tego grzejnika, wyczyściliśmy go. On jest w sumie bardzo ładny, ma nieoryginalną wtyczkę, ale poza tym jest mniej więcej w oryginalnym stanie. Zobaczyliśmy, jak taki grzejnik się demontuje. Wyjęliśmy tutaj ten cały wkład z grzałkami i z silniczkiem napędzającym wentylatorek. Niestety nie udało się ustalić dokładnie typu tego silniczka, ponieważ nie ma na nim żadnych oznaczeń. No, zakładam, że jest to jeden z silniczków produkowanych właśnie w warszawskich zakładach maszyn elektrycznych, czyli w dawnych warszawskich zakładach silników elektrycznych. Tak jak widzieliśmy, nie ma tutaj wyłącznika, został on zdemontowany, prawdopodobnie się zepsuł. Tutaj silniczek i obydwie te grzałki, obydwie te nagrzewnice są podłączone równolegle do przewodu zasilającego, co ma pewną wadę, że podczas włączania tego grzejnika do zasilania czasami ten silniczek ma problem i nie od razu rusza. Grzałki zaczynają grzać od razu, natomiast silniczek nie rusza, co jest niebezpieczne, bo wtedy bardzo łatwo te spirale grzejne mogą się przegrzać. W takich wypadkach trzeba albo delikatnie tutaj ruszyć za te śmigiełka wentylatorka, albo jeszcze raz podłączyć do zasilania cały ten grzejnik. Moim zdaniem dużo bezpieczniej i lepiej byłoby, i być może tak było zrobione fabrycznie, tego nie wiem, że gdyby po włączeniu tego grzejnika do zasilania od razu włączał się wentylatorek, natomiast wyłącznikiem można by dodatkowo włączyć tutaj te spirale grzejne. Być może tak było zrobione i to jest właśnie jedna z rzeczy, które będę chciał zobaczyć podczas przeglądu tego grzejnika. Także na to trzeba uważać. Jeżeli chodzi o ten grzejnik, to na pewno będziemy musieli, zresztą o tym sobie jeszcze za chwilkę porozmawiamy, wymienić tutaj przewód zasilający, bo on jest moim zdaniem nieoryginalny, dwużyłowy, a powinien być trzyżyłowy z żyłą ochronną, czy z przewodem ochronnym podłączonym do tego aluminiowego korpusu grzejnika. Trzeba będzie tutaj też wymienić tę wtyczkę. No i w ogóle trzeba ten grzejnik rozkręcić na części,
wyczyścić. Trzeba będzie skleić tutaj jeden z tych ceramicznych korpusów jednej z tych grzałek i ewentualnie też połączyć tę spiralkę grzejną, która jest na niego nawinięta. Tutaj, tak jak oglądaliśmy, jest takie miejsce przewidziane na zamontowanie oprawki z żaróweczką. Prawdopodobnie te grzejniki fabrycznie były w taką żaróweczkę wyposażone, a może w czasie już produkcji tych grzejników z tego zrezygnowano, ale w każdym razie jest takie miejsce. Chciałbym też zobaczyć, czy w tym grzejniku rzeczywiście tutaj oprawka na żaróweczkę jest zamontowana. Ewentualnie myślałem o tym, żeby być może taką oprawkę tam zamontować, żeby on też nie tylko dmuchał powietrzem, nie tylko ogrzewał powietrze, ale jeszcze w dodatku świecił. Nie jest to wyjątek, bo już taki jeden grzejnik z cieszyńskiej fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika z podświetleniem, jeżeli dobrze pamiętam, grzejnik typu R6 oglądaliśmy. Było kilka różnych modeli tych grzejników z podświetleniem. To, co jest jeszcze ważne i o czym w poprzednim odcinku mówiliśmy, to to, że te w sumie bardzo fajne, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o wzornictwo, grzejniki, no w zasadzie nie są pomysłem polskich inżynierów. One są dosyć wiernie skopiowane z takich francuskich grzejników marki Calor, a dokładnie był to model Calor Congo, gdzieś z lat 50. Czy było to zrobione na podstawie jakiejś legalnie kupionej czy przekazanej do warszawskiej fabryki licencji z francuskiej fabryki Calor w Lyonie, czy było to po prostu, że tak powiem, ordynarną kopią tych francuskich grzejników, minimalnie różniących się tymi, nie wiem, pokrywami wlotu i wylotu powietrza, ale generalnie dokładnie tak wyglądającymi. Tego niestety nie wiem, w każdym razie warto pamiętać, że te grzejniki są właśnie wzorowane na francuskich grzejnikach Calor, które obejrzeć można na przykład w starych francuskich reklamach. Być może kiedyś uda mi się taki francuski grzejnik zdobyć. Ok, no to żeby dużo więcej nie przeciągać tego wstępu, nie przedłużać tego wstępu, ten grzejnik na razie odsunę na bok, zajmę się tym. Może używam tutaj nieprawidłowej nazwy grzejnik, ponieważ w zasadzie są to wyposażone w silniczek i w wentylatorek termowentylatory, a fachowo chyba powinno się to nazywać ogrzewaczem wnętrzowym wentylatorowym. Takie określenie w każdym razie przy jakichś innych termowentylatorach widziałem. No, jakby nie było, bierzemy się teraz za rozmontowanie tego grzejnika czy ogrzewacza wnętrzowego wentylatorowego. Spróbujemy go naprawić, wyczyścić, sprawdzić jak działa, ponownie zmontować i mam nadzieję, że już niedługo obydwa te grzejniki znajdą się na planowanej wystawie sprzętu elektrogrzejnego, na którą będę mógł Was, mam nadzieję, niebawem zaprosić. No dobrze, ja jeden z tych grzejników odsuwam tutaj na razie na bok. Przyniosłem sobie taką gumową podkładeczkę, którą tutaj często używam. Rzućmy jeszcze proszę okiem na stan tego grzejnika, przynajmniej z zewnątrz. On wygląda zupełnie nieźle, jest malowany taką zieloną farbą młotkową. Tutaj ta pokrywa wylotu powietrza jest malowana na szaro, ale widać, że ta farba, ten lakier już tutaj w wielu miejscach odchodzi. Tak jak powiedziałem, jest pęknięta jedna z tych grzałek. Znajduje się tutaj z boku wyłącznik, coś czego w tym drugim grzejniku nie mieliśmy. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie wymienimy tutaj ten przewód dwużyłowy na trzyżyłowy. Zresztą widać tutaj, że izolacja jest już bardzo, bardzo popękana, także to byłoby niebezpieczne. Trzeba będzie też, jeżeli damy tutaj trzyżyłowy przewód, to trzeba będzie też wymienić tę wtyczkę, ale rzućmy jeszcze szybko okiem na tabliczkę znamionową, chociaż oglądaliśmy ją króciutko też w pierwszym odcinku o tych grzejnikach. Mamy napis Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, tak jak już poprzednio wspominałem. Do 1961 roku ta fabryka nosiła nazwę Warszawskich Zakładów Silników Elektrycznych i też w pierwszym odcinku oglądaliśmy sobie kilka innych urządzeń pochodzących z tej samej fabryki, na przykład odkurzacz skrzat, na przykład obudowę transformatora bezpieczeństwa 24V, na przykład też silnik od pompy wody Ola z lat 70., która zresztą będzie tematem jeszcze jednego odcinka. Mamy tutaj typ P01 albo PO1, tego nie jestem pewien. Mamy tutaj numer seryjny
nie wiem, chyba 857 albo 0,57. Nie jestem tego pewien, ale pewnie na zdjęciu to widać. 220 V, prąd przemienny, moc pobierana 1500 W, jeżeli dobrze widzę. Rok produkcji 1963, tak samo jak w przypadku tego drugiego grzejnika. Praca C, praca ciągła, tutaj zgodność z normą z 1958 roku, napis Made in Poland. Ten grzejnik jest w troszeczkę gorszym stanie niż ten, który oglądaliśmy poprzednio, ale mam nadzieję, że też przede wszystkim będzie się nadawał na wystawę, a być może nawet okaże się, że będzie sprawny. To, co mnie bardzo interesuje, to jest też obejrzenie, tak jak już powiedziałem, tego wyłącznika. Chciałbym bardzo zobaczyć, czy ten wyłącznik uruchamia jednocześnie silnik i te dwie grzałki, czy być może od razu po włączeniu do zasilania działa już silniczek, a grzałki są dołączane odrębnie. Zaraz to wszystko, mam nadzieję, zobaczymy. Na szczęście już sprawdziliśmy, jak taki grzejnik zdemontować. Wystarczy tutaj odkręcić śrubkę znajdującą się na obudowie z przodu. Właściwie więcej śrubek tutaj nie ma. Ona nawet jest troszkę zardzewiała, ale jak widzę, bardzo ładnie się odkręca. O, tutaj śrubkę odkręciłem i możemy zdjąć całą tę pokrywę wylotu powietrza, którą zaraz też ładnie wyczyścimy. A pod spodem mamy już dostęp do tych grzałek. Jedna grzałka jest w porządku, druga grzałka, nie wiem, być może stało się to w transporcie, może wcześniej, jest pęknięta i jest rozerwany tutaj ten drut, który spróbuję zaraz połączyć, ale też mam trochę taki pomysł, że może jednak ja spróbuję odtworzyć tutaj to podświetlenie tego grzejnika. Widzicie, tutaj w tym miejscu w środku spróbuję zamontować oprawkę, jeżeli jej tam nie ma. Zrobimy podświetlenie tego grzejnika i na czas wystawy byłoby wtedy podłączone do zasilania tylko to oświetlenie, nie byłyby podłączone te spirale grzejne. Ewentualnie można by ten wentylatorek też jeszcze podłączyć za pośrednictwem wyłącznika, tak żeby ten grzejnik po prostu stał na wystawie i świecił jako taki atrakcyjny gadżet wystawienniczy, natomiast nie ma sensu, żeby wtedy włączone było też ogrzewanie. Zaraz zobaczymy, może tak zrobimy, ale najpierw rozkręćmy i wyczyśćmy całe to urządzenie. Na razie, żeby wyjąć tutaj cały ten mechanizm razem z silniczkiem, odkręcam dwie śruby znajdujące się tutaj. I wyjmuję cały ten znajdujący się od spodu silniczek. No a tutaj jest już tylko wnętrze obudowy tego grzejnika. Aha, i widzę, że mamy podłączone do wyłącznika przewody. I prawdę mówiąc, jest dokładnie tak, jak myślałem. Spróbuję Wam to zaraz też pokazać w zbliżeniu, ale zobaczcie, tutaj do przewodu zasilającego podłączone są te dwa styki i od nich prowadzą przewody do silniczka, czyli w momencie, kiedy włożyliśmy wtyczkę do gniazdka, tak mi się przynajmniej tutaj wydaje po tych połączeniach, uruchamiany był silniczek, uruchamiany był nawiew powietrza. Natomiast wyłącznikiem tutaj idzie od przewodu zasilającego jeden przewód do obydwu tych spiralek grzejnych, a tutaj idzie drugi przewód do wyłącznika i dopiero od wyłącznika idzie drugi przewód, który zasila tutaj z drugiej strony te spiralki grzejne, czyli tym wyłącznikiem włączaliśmy, podnosząc go chyba do góry, włączaliśmy tylko grzanie tego urządzenia. Natomiast silniczek już działał wcześniej i jest to rozwiązanie dużo lepsze niż chyba po jakiejś przeróbce zrobiono w tym drugim grzejniku, który oglądaliśmy w poprzednim odcinku, gdzie w ogóle odłączono cały ten wyłącznik, jego tutaj w ogóle nie było. Ponieważ tam były równolegle podłączone zarówno te spiralki grzejne, jak i silniczek i w momencie uruchamiania tego wentylatora zdarzało się, że ten silniczek po prostu nie miał siły ruszyć i grzały same spiralki, co oczywiście było niebezpieczne
i co groziło, czy grozi uszkodzeniem tych grzałek. Także w tym przypadku jest to dużo rozsądniejsze rozwiązanie i myślę, że jak znajdziemy taki pasujący wyłącznik, to w tym oglądanym już poprzednio grzejniku trzeba będzie zrobić dokładnie tak samo. Ja sobie na razie przyniosę odkurzacz i postaram się to wszystko wyczyścić, bo widzę, że jest to jednak dość mocno zabrudzone. Nie spodziewam się, że znajdziemy gdzieś tu na tym silniczku jakieś oznaczenia, bo na tym w drugim grzejniku nie znaleźliśmy, ale on też obraca się dużo ciężej, więc być może trzeba go będzie też rozmontować i po prostu naoliwić mu tutaj łożyska. O, przyniosłem już sobie tutaj odkurzacz i wyczyśćmy teraz ten silniczek. Już tutaj wnętrze tego grzejnika no, w miarę porządnie wyczyściłem. Zajęło mi to troszkę więcej czasu niż pokazałem na filmie, ale trzeba to było porządnie odkurzyć. Tutaj też pędzelkiem jeszcze poczyścić. Może nawet zaraz jeszcze to trochę poczyszczę. Natomiast chciałbym zrobić tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze będę chciał odkręcić tutaj te dwie nakrętki, które dociskają i trzymają przewód zasilający. Będę chciał odkręcić te dwie nakrętki, które trzymają tutaj te dwie żyły z przewodu zasilającego i łączą je z tym przewodem idącym do wyłącznika, z tym przewodem idącym do grzałek i z tymi cieniutkimi przewodzikami, mam nadzieję, że one się nie oderwą, idącymi już do uzwojeń silnika. Będę chciał wymienić ten przewód na trzyżyłowy, trzecią tę żyłę ochronną z przewodu podłączę tutaj pod tę nakrętkę, tak żeby ona łączyła się z całym tym korpusem grzejnika. To będzie jedna rzecz, natomiast on się tak dosyć ciężko, w każdym razie nie bardzo luźno obraca, to śmigiełko, cały ten wirnik silniczka, więc myślę sobie, że może warto byłoby też odkręcić te nakrętki, zdjąć tutaj przynajmniej tę obudowę łożyska, wyjąć wirnik i po prostu naoliwić te łożyska, żeby on troszeczkę luźniej się tutaj obracał. Tak jak powiedziałem, niestety nie znalazłem oznaczeń tego silniczka, a ja nie mam katalogu silników indukcyjnych z początku lat 60. Mam tylko katalog chyba właśnie z 61 albo 3 roku silników komutatorowych, silniczków indukcyjnych nie mam. To jest taki klasyczny silniczek indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym, czy tak zwany zwartobiegunowy. Tutaj widać takie pomocnicze uzwojenia zwarte na dwóch biegunach tego silniczka. No, bardzo podobny do tych, które stosowano, nie wiem, no na przykład w suszarkach do włosów Fema z bydgoskiej Eltry, potem z kętrzyńskiego Farelu, ale jednak chyba troszeczkę wcześniejszy model. Tam chyba był silniczek SAZ2, jeżeli dobrze pamiętam, we wczesnych suszarkach Fema. Nie wiem, może to jest SAZ1 na przykład. Nie mam pojęcia, nie widzę tutaj na nim żadnych oznaczeń. Może jak wyjmiemy ten wirnik, to gdzieś będzie jakieś oznaczenie, nie wiem. Jeżeli uda mi się kiedyś zdobyć jakiś stary katalog takich silniczków indukcyjnych od wentylatorów, termowentylatorów czy od gramofonów, gdzieś z początku lat 60., to może wtedy oznaczenie tego silniczka na którymś z nich będzie. Prawdopodobnie jest to silniczek wyprodukowany właśnie w warszawskich zakładach maszyn elektrycznych. Dobra, to ja sobie przyniosę teraz klucz i odkręcę. Może najpierw zajrzymy tutaj do tego silniczka. Może zróbmy teraz tak. Ja bym odkręcił tutaj mocowanie tej uszkodzonej grzałki. Przy okazji zobaczymy, jak ją się wyjmuje. Odkręcimy ten przewód zasilający, żeby go wymienić. Tutaj nawiasem mówiąc, jak założymy trzyżyłowy przewód, to tę żyłę ochronną podłączymy pod tę nakrętkę, tak jak to jest zrobione w tym drugim grzejniku, żeby ona się łączyła z korpusem tego całego grzejnika. Tutaj odkręcimy też te nakrętki, żeby cały ten przewód zasilający wyjąć. Odkręcimy też te nakrętki na silniczku, a może w ogóle najpierw zdemontujemy tutaj całą tę metalową listwę, do której cały ten silniczek jest przymocowany. Najpierw bym odkręcił tutaj te nakrętki
trzymające, chwileczkę, może tymi szczypcami, trzymające tę pękniętą spiralkę. Ta nakrętka nawet o dziwo chyba się dosyć łatwo odkręca. Właśnie ciekawiło mnie też, jak te spiralki były wymieniane. Dobra, mam odkręconą nakrętkę, podkładkę, tutaj przewód idący do wyłącznika odłączam. Mogę zdjąć tutaj taką blaszkę łączącą ją z tą drugą spiralką grzejną. Aha, i tutaj jeszcze mam jedną nakrętkę. Zaraz to będzie może lepiej widać, jak tą drugą śrubę będziemy odkręcać. Tu mam jeszcze podkładkę i taki element ceramiczny, żeby tego nie pogubić. O, i tam mi już ta spiralka wypada. No i teraz tutaj, odkręcam nakrętkę, tak samo. Nakrętka, tutaj mamy przewód. Odchylam tę blaszkę. Tutaj mamy, nawet ona się palcami odkręca. Jeszcze jedną nakrętkę. Sobie to odkładam. Jeszcze jedna nakrętka. Tu jest podkładka i taki element ceramiczny izolujący. Dobra, i teraz już tę grzałkę mogę od spodu wyjąć. Mamy tutaj jedną odłamaną połówkę tej grzałki, tutaj mamy drugą. Teoretycznie myślę, że można by spokojnie korzystać z tego grzejnika, jakby to z powrotem poskręcać z tylko jedną grzałką, ale musielibyśmy ją chyba wyjąć w ogóle z tego uchwytu i z powrotem tutaj zamontować to tak, żebym był w stanie przykręcić te przewody zasilające, ale spróbujemy zaraz tę grzałkę przynajmniej skleić. Dobra, i teraz odkręcimy sobie te nakrętki od przewodu zasilającego. Ciekawe, te nakrętki nawet dosyć dobrze się odkręcają. Może też tę od razu. Też mam już odkręconą tę nakrętkę. To jest jeszcze podkładka. Zdejmuję ten przewód idący do wyłącznika. Odłączam przewodzik idący do silnika. Jest taki delikatny. Tutaj też. Zdjąłem ten przewód. Odłączam przewodzik idący do silnika i ten jeden łączący spiralkę grzejną. Tutaj mam już ten przewód zasilający odłączony. Koniecznie trzeba było go wymienić, bo tu po prostu wszystko od razu z niego, cała ta gumowa izolacja po prostu z niego odpada. No i jeszcze tutaj musimy tę klamerkę odłączyć. Za chwilę powinienem być w stanie go wyjąć. Mam już przewód zasilający odłączony i mogę wyciągnąć go teraz tutaj w ogóle z urządzenia. Ten przewód się już nam nie przyda, bo on już jest bardzo, bardzo zniszczony. Będzie do wyrzucenia. Zostanie tylko wtyczka, ale do jakiegoś innego urządzenia, bo do tego grzejnika będzie nam potrzebna wtyczka troszkę innego typu. Postaram się znaleźć też taką starą, w miarę możliwości mniej więcej z lat 60. Zanim zajmiemy się łożyskami w tym silniczku, ja skleiłem tę jedną pękniętą grzałkę, czy ten ceramiczny korpus grzałki. Użyłem do tego takiego kleju, który mam do jakichś napraw przy moim kominku obłożonym kaflami, także zakładam, że on powinien do takich ceramicznych elementów też w miarę dobrze pasować. Niestety zauważyłem, że tutaj brakuje sporego kawałka tego drutu. Zresztą on się bardzo kruszy i ja to po prostu zostawię w ten sposób. Ta grzałka nie będzie grzała, bo jest ten drut tutaj niepołączony. Tak naprawdę to można by z jakiejś, nie wiem, innej grzałki, na przykład termiki, taki drut
odczepić i nawinąć na ten ceramiczny korpus i być może tak zrobię, ale na razie niech to będzie w ten sposób włożone. Na szczęście te grzałki są połączone nie szeregowo, tylko równolegle, więc nawet jeżeli ta grzałka nie będzie grzała, to będzie grzała ta druga grzałka. Gdybyśmy chcieli tę całkowicie wyrzucić, to tak czy inaczej musielibyśmy odczepić ją od tych mocowań i zamontować tutaj same te metalowe mocowania, ponieważ potrzebujemy tutaj oczywiście mieć te mocowania, żeby przyczepić przewód zasilający i ten przewód idący od wyłącznika. Dobra, także niech ta grzałka sobie tutaj doschnie, ona będzie... W sumie tak nawet myślałem, czy nie zostawić jej, nie wiem, na zewnątrz jako taki eksponat samego tego ceramicznego korpusu, żeby było widać, jakie grzałki się tutaj w tym grzejniku czy tym termowentylatorze znajdują, ale ja ją jednak zamontuję przynajmniej na razie do środka. Aha, widzę, że nie zrealizuję mojego pomysłu zamontowania tutaj oprawki od żarówki, bo zobaczcie, tutaj, tak jak widzieliśmy w tym drugim grzejniku w poprzednim odcinku, tutaj powinno się znajdować takie metalowe mocowanie, w które można było włożyć oprawkę żarówki. Natomiast ono jest tutaj kompletnie odłamane. Tego tutaj nie ma. Nie wiem, czy w fabryce zrezygnowano z montażu tych oprawek, czy później ktoś to usunął. Nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj tej oprawki nie zamontujemy, ale kiedyś może wrócę z tym pomysłem zamontowania oprawki przy tym drugim grzejniku, gdzie przynajmniej zachowało się odpowiednie mocowanie. Mogę to sobie na razie odsunąć. I teraz, szczerze mówiąc, chętnie bym wymontował tutaj ten silniczek, żeby naoliwić w nim łożyska. No, chciałbym odmontować całą tę listwę, do której przymocowany jest silniczek razem z tym śmigiełkiem. Muszę odkręcić tutaj te dwie nakrętki, a z drugiej strony są to te dwie śrubki, które tutaj w sumie też mogę śrubokrętem odkręcić. Nawet trzymam palcami z drugiej strony za nakrętkę, także nie jest to bardzo mocno przykręcone. Dobra, tę już mam odkręconą. To sobie od razu tak położymy. No i tutaj jeszcze ta druga śrubka. Troszkę mniej wygodnie, bo ta osłonka żarówki mi przeszkadza. Ale też już to odkręcam. Nakrętka, dwie podkładki, jeszcze taka gumowa podkładeczka, w ten sposób i mogę już cały ten silniczek wyjąć. Tu jeszcze była taka podkładka. Fajnie, nawiasem mówiąc, teraz będzie dużo łatwiej to też wyczyścić. Tutaj od spodu są włożone jeszcze takie podkładki. Dobra, to niech one zostaną, jeżeli tutaj siedzą. No i co? I teraz chciałbym te nakrętki odkręcić, tylko tu też muszę z drugiej strony przytrzymać jakimiś kombinerkami. Teraz tu sobie trzymam z jednej strony szczypcami, a z drugiej strony mogę odkręcić nakrętkę. No i co? Wyciągam całą tę śrubę. To jest też jeszcze podkładka od tej strony. Czyli tak, mam tu jedną śrubę. I tak samo muszę zrobić tutaj z tej strony. Niby mały termowentylator, a jednak tutaj trochę tych elementów jest do rozmontowania. Mam nakrętkę. Podkładkę. I śrubkę. Mogę teraz wyjąć tutaj jedno łożysko. Mogę wyjąć ten korpus silniczka.
Położę go sobie w ten sposób. O, mogę odkręcić to śmigiełko też. Zdjąć je z ośki. O. I teraz mogę też wyjąć w ogóle cały wirniczek z tego łożyska. I mamy bardzo fajnie cały ten silniczek rozmontowany. Nawiasem mówiąc, tutaj też niestety żadnych oznaczeń jego typu nie ma. Pozwólcie, że ja go jakoś ładnie położę, żeby móc sobie jego konstrukcję jeszcze obejrzeć. O, myślę, że teraz te wszystkie rozmontowane elementy silniczka są ładnie widoczne. Tutaj mamy to śmigiełko, listwę, do której ten silniczek jest zamontowany i która trzyma go tutaj w obudowie. Mamy łożysko tutaj od strony śmigiełka, wirnik, zaraz to naoliwimy. Tutaj śruby trzymające ten silniczek, stojan z uzwojeniami, przypominam, silniczek z tak zwanym pomocniczym uzwojeniem zwartym, czy silniczek zwartobiegunowy. No i tutaj pokrywę łożyska w cudzysłowie od góry, którą też wyczyścimy i naoliwimy. Mam już tutaj elementy tego silniczka, zobaczcie, nawet troszkę wyczyszczone. Ten wentylatorek też poczyściłem z dwóch stron, wyczyściłem tutaj też tę obudowę łożyska. Myślę, że możemy to nasmarować. Tutaj chyba dookoła jest po prostu zwykły smar, który ja częściowo tutaj takim drobnym drucikiem wyczyściłem i nałożę tutaj trochę tego nowego smaru. Natomiast tutaj tę ośkę wirniczka zaraz też jeszcze naoliwimy. O, wydaje mi się, że teraz się to całkiem ładnie obraca. Tak samo zrobimy tutaj. Dookoła nałożę troszkę smaru. Wcisnę go tam. A tutaj tę końcówkę po prostu naoliwimy. Ale to za chwilkę, zaraz to włożymy. Myślę, że teraz warto będzie już ten silniczek zmontować. Tutaj zaraz nałożymy śmigiełko, ale może najpierw faktycznie wszystko to skręcimy. Tu chyba żadnej podkładki już nie było, natomiast włóżmy teraz tutaj te uzwojenia stojana, cały ten stojan. On musi się tutaj ładnie zejść. Tak, to sobie naoliwimy. Założymy tutaj tę górną pokrywę. Ok, teraz musimy tutaj wcelować śrubą. Raz, dwa. O, to przeszło. Teraz druga śruba. Przeszło na wylot. Ok. Nakładamy podkładkę, nakrętkę. Zdecydowanie lepiej to robić ze zdjętym śmigiełkiem. Szczerze mówiąc, to nie wiem dlaczego podczas demontażu nie zdjąłem tego śmigiełka. Jest tak po prostu zdecydowanie wygodniej. No i tutaj trzymając, nakręcamy. Dobra, mocno się to trzyma. Ładnie się silniczek obraca. Myślę, że mogę teraz to śmigiełko ponownie zamontować, bo nie wiem, czy potem będę miał dostęp tutaj do tej śrubki. Nie za głęboko. I teraz dokręcamy tutaj śrubkę na tym śmigiełku, która trzyma je na osi. O, niech ono będzie tak na równo. No, powinno być ok. Prawdę mówiąc, to nawet już można by zrobić próbę tego silniczka, ale zamontujmy go tutaj z powrotem.
będzie zamontowany w ten sposób, tylko tak, tutaj musimy taką podkładkę nałożyć. Tak. Dobrze. Tutaj mamy taką podkładeczkę. Tutaj mamy taką podkładeczkę, taką podkładkę. Od drugiej strony musimy włożyć śrubę. W sumie to mogłem to wcześniej zrobić. Jeszcze raz. Wkładam śrubę. Wkładam teraz tę listwę z silniczkiem. Podkładkę. Podkładkę sprężynującą i nakrętkę. Jak tu już złapię, to zaraz tam z drugiej strony to nałożę. Ok. Dobra, i tutaj tak samo. Najpierw od spodu wkładam śrubę. Tutaj wkładam taką gumową podkładkę. Teraz tę listwę całą. Teraz podkładkę taką na górę. Podkładkę. Jeszcze mi tu brakuje czegoś. Brakuje mi takiej sprężynującej podkładeczki, którą miałem tutaj. Nie wiem, czy ona mi gdzieś spadła. Zaraz znajdę taką drugą. Chwileczkę, tylko sobie tutaj nakręcę nakrętkę, żeby ona już siedziała, żeby to nie wypadło. No nie widzę, mogła mi gdzieś spaść, a może jej nie było. O, już mam inną. Powinna też tutaj pasować. Troszkę chyba większa jest. Zaraz zobaczymy. Ale też będzie dobra. Taka sprężynująca podkładka. Z tej strony przytrzymam śrubokrętem, a tutaj dokręcę kombinerkami. To się już ładnie trzyma, tak samo tutaj. Już się to znowu mocno trzyma i zobaczcie, od razu po tym nasmarowaniu jednak dużo luźniej ten wentylatorek chodzi. To ja bym teraz spróbował założyć z powrotem tę wadliwą grzałkę. Ona sobie tutaj będzie siedziała, grzać będzie tylko ta górna, ale chciałbym ją już tutaj zamontować, tym bardziej, że te mocowania będą nam potrzebne. To jest tak, tutaj są dwie podkładeczki najpierw. Potem są takie izolatorki dwa. Teraz wkładamy grzałkę tutaj w ten otworek. Oj, to mi odpadło, ale już mam ten otworek. Możemy to przekręcić na drugą stronę. To jeszcze na chwilkę muszę zdjąć. Tutaj wkładamy jeszcze jeden taki element izolujący. Tak, żeby on tutaj ładnie wszedł. Na to idzie. Chwileczkę. Tak, to będzie taki element izolujący. Na to idzie podkładka i pierwsza nakrętka. Tak. Tak. I tak samo zrobimy tutaj z drugiej strony. To na razie zdejmujemy. Przytrzymam tę grzałkę od spodu. Wkładamy ten element izolujący. Podkładka, nakrętka. Tak, to wszystko tutaj ładnie weszło. Ładnie się te dwie grzałki trzymają. To musimy mocniej troszeczkę dokręcić.
teraz te blaszki łączące z drugą grzałką. Na razie to przykręcę, ale jeszcze będzie tutaj połączenie z przewodem z wyłącznikiem. Dobra, tutaj daję nakrętkę, podkładkę i nakrętkę. Ok. Jeszcze to potem połączymy z wyłącznikiem. To może z jednej strony mogę przykręcić, z drugiej jeszcze będziemy to i tak odkręcać, chyba z tej strony. Tak. Dobra. To teraz proponuję, żebyśmy tutaj możemy już założyć te przewody idące do silniczka. Teraz proponuję, żebyśmy znaleźli nowy przewód zasilający i go tutaj założyli. A, przepraszam, tutaj jeszcze musimy, odkręcę na chwileczkę tę nakrętkę. Tutaj musimy dać ten przewód łączący spiralkę z przewodem zasilającym, a z drugiej strony będzie przewód idący do wyłącznika. Dobra, ten już możemy przykręcić. Ok. No tak, i teraz idę poszukać przewodu zasilającego. Tutaj przygotowałem już sobie taki nie za długi, ale myślę, że mniej więcej 1,5 metrowy kawałek takiego grubego, nowego przewodu zasilającego, 3-żyłowego. Nawet miałem trochę problem, żeby go przepchać tutaj przez tę odgiętkę, ale posłużyłem się takim hydraulicznym glidexem i udało mi się go tu przepchać, bo on jest jednak dosyć gruby. No i teraz będę chciał go tutaj przymocować pod tę klamerkę. Tę żółto-zieloną żyłę ochronną podłączę tutaj pod tę nakrętkę, tak żeby ona była połączona z korpusem tego grzejnika, a te dwa przewody, te dwie żyły, tutaj założyłem już sobie takie złączki na koniec. Po prostu założę tutaj na te styki i teraz muszę tylko właśnie ten podłączyć tutaj i cały ten przewód zablokować pod tą klamerką. Myślę, że połączyłem to już dokładnie tak, zgodnie z planem. Tutaj mam przewód zasilający, tutaj jeden z przewodu zasilającego łączy się z tymi przewodami idącymi do silniczka i do obydwu grzałek. Tutaj mam tę żyłę ochronną z przewodu zasilającego podłączoną do korpusu grzejnika, a tutaj mam ten brązowy drugi przewód z przewodu zasilającego, który w tej chwili łączy się tylko z przewodem idącym do silniczka, czyli te przewody są podłączone na stałe i w momencie, kiedy wetkniemy wtyczkę do kontaktu, silniczek ruszy. Natomiast tutaj będzie w tym miejscu do przewodu zasilającego będzie podłączony jeden z tych przewodów idących do wyłącznika, a drugi przewód z tych przewodów idących do wyłącznika będzie podłączony tutaj do spiralek grzejnych, czyli wyłącznikiem teoretycznie bylibyśmy w stanie wyłączać i włączać zasilanie już tylko grzałek. No i sprawdzimy jeszcze, czy działa w ogóle ten wyłącznik. Tutaj właściwie w jednym miejscu mogę już śrubkę nakręcić, bo tutaj już mamy 3 przewody zasilający od silniczka i od grzałek podłączone. Już tutaj nie będziemy nic więcej podłączać. A tutaj zaraz jeszcze tym się za chwilkę zajmiemy, tylko sprawdźmy, czy w ogóle ten wyłącznik jest sprawny. Postawiłem sobie tutaj miernik ustawiony na sprawdzenie połączenia. Dotykam do tych przewodów idących do wyłącznika. W tej chwili mam pomiędzy nimi połączenie. No i niestety, niezależnie od pozycji wyłącznika, tutaj w dół powinien być wyłączony, w górę powinien być włączony. Niestety cały czas mam połączenie, czyli najwyraźniej ten wyłącznik niestety jest niesprawny, cały czas jest w pozycji włączonej. Nawiasem mówiąc, tak jak sobie teraz patrzę na ten wyłącznik tutaj, to zobaczcie, to jest chyba po prostu w cudzysłowie mechanizm wyjęty z takiego zwykłego podtynkowego wyłącznika ściennego, używanego, nie wiem, do włączania jakiejś żyrandoli czy lamp w pokojach. Bo tutaj nawet trudno byłoby mi w tej chwili dobrać jakiś inny pasujący wyłącznik
z taką dźwigienką. Musiałbym czegoś takiego specjalnie na jakimś bazarze poszukać. Ciekawi mnie, czy było to już kiedyś w ten sposób reperowane, czy może fabrycznie zamontowano tutaj taki ścienny, podtynkowy wyłącznik, czy w każdym razie wnętrze, mechanizm z takiego wyłącznika. Ja może nawet spróbuję go stąd wykręcić i popatrzę, czy ja w moich zapasach starych wyłączników czegoś takiego czasami nie mam. On w ogóle, mam wrażenie, że trzyma się tutaj tylko na jednej śrubce. Zaraz to sobie obejrzymy. O, mam już tutaj podkładkę i nakrętkę wyjętą. A nie, ta śrubka też jest wkręcona, przepraszam. Tylko nie ma tam z drugiej strony nakrętki. Ciekawe, czy było to tak zrobione fabrycznie, czy ktoś może zrobił to już później, wymieniając taki wyłącznik. O, zobaczcie, tak, to jest po prostu taki klasyczny. Dlaczego on nie działa? Zaraz to sobie obejrzymy. O, może uda się go przywrócić do działania. O, wyjąłem tutaj cały ten mechanizm. Aha, i ta dźwigienka cały czas zostaje w pozycji włączonej, chyba że w ten sposób udaje się to wyłączyć. Włączone. Jak delikatnie tym ruszę tak do połowy. Teraz powinien być włączony. Zaraz to sobie zobaczymy miernikiem. Teraz się wyłączał i teraz się znowu włącza. Wydaje mi się, że już ta dźwigienka jest tutaj chyba troszeczkę wytarta i ta dolna część wyłącznika niedobrze tutaj przeskakuje. Ale teoretycznie w ten sposób byłby teraz wyłączony. Spróbujmy to miernikiem. Teraz jest to połączone. No. Teraz jest wyłączone. Połączone. Wyłączone. Włączone. Wyłączone. No tak nie za dobrze to działa, prawdę mówiąc. Ale da się go wyłączyć. Jeszcze spróbuję to troszeczkę wszystko, przepraszam, spróbuję to jeszcze troszkę wyczyścić. Może tutaj odrobinę naoliwić. Zobaczymy, może ten mechanizm będzie wtedy lepiej działał. Tutaj wpuszczę troszeczkę, dosłownie kropelkę oliwy. Zaraz to wytrę jeszcze papierkiem, ale zobaczcie. Wyłączony, włączony, wyłączony, włączony, wyłączony, włączony. No, wydaje się, że teraz to działa. Tutaj widać, jak ta dolna część przeskakuje. Teraz jest połączone, te dwa przewody są połączone. Teraz są rozłączone. Połączone, rozłączone. OK. Czyli chyba udało się to poprawić. Wymagało to po prostu odrobinę wyczyszczenia i naoliwienia. Sprawdźmy to jeszcze miernikiem. Połączone, wyłączone, włączone, wyłączone. OK. No to fajnie, powinno to jednak działać. No to spróbujmy to w takim razie zamontować teraz ponownie tutaj w obudowie, chociaż może być to troszeczkę niewygodne. Ta śrubka jest wkręcona tutaj, a ta druga jest wkręcona przez ramkę w ten sposób. Dobra, spróbujmy może najpierw tę jedną. Pozycja 0 była chyba na dole. Czyli zrobimy w ten sposób. Wkładam tutaj wyłącznik. No i teraz muszę tutaj wkręcić tę śrubkę. A nawet bez kłopotu chyba wchodzi.
Nie, jest ok, nawet łatwo to poszło. Jest tutaj po prostu od góry zaczepiony o taką kwadratową podkładkę, a od spodu jest tutaj przykręcony już tą drugą śrubką. I wydaje mi się, sądząc po odgłosach wyłącznika, że powinno to już teraz działać. Zróbmy oczywiście test miernikiem. O, tutaj dotykam miernikiem do tych przewodów. Teraz nie mam między nimi przejścia. Jest. Wyłączone. Włączone. Wyłączone. Czyli w łatwy sposób udało nam się ten wyłącznik naprawić, czy w każdym razie naoliwić. Już teraz bardzo ładnie działa. Przypominam, że ten wyłącznik służy do włączania i wyłączania zasilania tych obydwu grzałek, natomiast od razu po włączeniu wtyczki w gniazdko jest już zasilany ten silniczek i powinien od razu ruszać. Unikamy przez to tego problemu, który pojawia się czasem przy tym drugim wentylatorze, gdzie wyłącznika w ogóle nie ma i są jednocześnie równolegle podłączone do przewodu zasilającego zarówno grzałki, jak i silniczek, i po włączeniu może się zdarzyć, że zaczynają grzać grzałki, ale nie ma siły, nie daje rady ruszyć silniczek, trzeba go wtedy czymś od zewnątrz minimalnie pchnąć i on już wtedy działa. Natomiast jeżeli na początek włączymy ten silniczek, to on nie będzie miał problemu z ruszeniem, a wtedy dołączamy już tylko grzałki w momencie, kiedy silniczek jest w ruchu. Jest to dużo bezpieczniejsze i dużo lepsze rozwiązanie, tak jak w tym wentylatorze, pod warunkiem oczywiście, że działa wyłącznik. No dobrze, to tutaj w środku została nam jeszcze tylko jedna rzecz. Musimy ten jeden z przewodów idących do wyłącznika połączyć tutaj z przewodem zasilającym. Nakręcam od razu nakrętkę. No, jest to chyba wystarczająco mocno połączone. A drugi przewód wychodzący z wyłącznika łączymy tutaj z tym stykiem prowadzącym do grzałek. O, i jest to odpowiednio mocno połączone. No i teraz tak naprawdę wkładamy już tutaj cały ten mechanizm grzejnika do środka. Mogę go położyć i możemy przykręcić tutaj te dwie śrubki trzymające to wszystko w obudowie. Tutaj tylko przypominam, że jedna z tych grzałek jest sklejona, bo pęknięty był ten ceramiczny korpus, natomiast jest tutaj przerwany ten drut grzejny, ale ja próbowałem go łączyć, ale on się strasznie kruszy już. Ja zaopatrzę się w taki nowy drut i po prostu przewinę cały ten korpus, tak żeby tutaj było połączenie, żeby działała też ta grzałka, a nie tylko ta jedna. Dobra, tutaj jeszcze mogę troszeczkę, odrobinkę wyciągnąć tego przewodu zasilającego ze środka. On nie jest bardzo długi, ale prawdę mówiąc nie musi. Też chodzi o to, żeby nie przeszkadzał, jak ten grzejnik stoi gdzieś w kolekcji. No i teraz jeszcze ważna rzecz, czyli musimy założyć tę osłonkę wylotu powietrza, ale najpierw będę chciał ją jednak jeszcze porządnie wyczyścić, bo ona jest dość mocno zabrudzona. Aha, miałem powiedzieć, że możemy już teraz sprawdzić działanie tego grzejnika, ale jeszcze tego nie sprawdzimy, bo jeszcze musimy tutaj założyć wtyczkę na koniec tego przewodu. No to zajmijmy się może tą wtyczką. Przyznaję, że ta jest chyba troszeczkę późniejsza, ale ona myślę, że i tak będzie tutaj ładnie pasowała. To jest jeszcze taka bakelitowa wtyczka, najważniejsze do przewodu trzyżyłowego. Przyznaję, że nie wiem, jakie wtyczki tutaj przy tych grzejnikach oryginalnie się znajdowały. Przy tym drugim tego typu grzejniku, który już oglądaliśmy, tam niestety wtyczka też jest już znacznie późniejsza, wymieniona. Może kiedyś taki oryginalny uda mi się znaleźć i to zobaczymy, ale tak jak mówię, myślę, że ta będzie fajnie pasowała, a przy okazji możemy sobie obejrzeć jej konstrukcję. Wyjmuję tutaj całe to wnętrze wtyczki i tutaj podłączymy dwa przewody, a przewód ochronny podłączymy tutaj do tej śrubki. W tej chwili jest tutaj podłączony jakiś taki zwykły dwużyłowy przewód. No dobrze, myślę, że udało mi się tę wtyczkę szybko zmontować. Tutaj mam ten brązowy i niebieski przewód podłączone do tych bolców na wtyczce, a tutaj mam ten żółto-zielony przewód ochronny podłączony do tego styku ochronnego.
Tutaj zablokowałem już przewód w tej klamerce, żeby on się nie wyrwał z wtyczki. No i myślę, że możemy tę wtyczkę teraz zamknąć i przykręcić tutaj dwie śrubki, które ją trzymają. Chwileczkę, zaraz jak to będzie lepiej. O, chyba tak. Ok, wtyczkę mamy zmontowaną. Myślę, że wygląda całkiem ładnie i pasuje do tego grzejnika. Zaraz sprawdzimy tylko miernikiem, czy jest dobrze połączony, zwłaszcza ten przewód ochronny. No i zobaczmy, wziąłem sobie tutaj miernik, dotykam do jednego bolca na wtyczce, do obudowy grzejnika nie ma połączenia, do drugiego, do obudowy grzejnika nie ma połączenia. Dobrze, a teraz dotykam tutaj do tego przewodu ochronnego i do obudowy grzejnika. Mamy połączenie, czyli przewód ochronny jest podłączony do korpusu grzejnika, a jak dotknę do obydwu tych bolców, to mamy tutaj połączenie. Teraz powinien być włączony sam silniczek, a w tej chwili powinna być włączona grzałka, ta górna, bo ta dolna ma przerwany drut. Czyli teoretycznie powinno to działać. Zaraz to sprawdzimy w praktyce. No i możemy zrobić próbę tego grzejnika jeszcze przed założeniem tej kratownicy na wylocie powietrza, tylko oczywiście nie dotykamy tutaj do tych styków przy grzałkach, bo one będą pod napięciem. Włączam wtyczkę do gniazdka w listwie zasilającej. W tej chwili mamy grzałkę czy grzałki wyłączone. Powinien ruszyć sam silniczek. No to włączam. No i fajnie. Wentylator działa, ale absolutnie nie czuć tutaj jeszcze żadnego ciepłego powietrza. Włączę teraz nagrzewnicę. O! I czuć zapach i czuć tutaj delikatne ciepłe powietrze, aczkolwiek oczywiście działa teraz tylko ta górna grzałka, ta dolna ma przerwany ten drut. Leci tutaj delikatne, cieplutkie powietrze. Nie widać, żeby coś się tutaj przegrzewało. Możemy na chwileczkę tę grzałkę zostawić. Ona ma jakieś 750 watów, 700-750 watów mocy. No, całkiem przyjemnie tutaj dmucha cieplutkie powietrze. Teraz nawet się już całkiem przyzwoicie nagrzała. Ja myślę, że jak ten grzejnik wróci do mnie z wystawy, będę miał troszeczkę więcej czasu, to odtworzę tutaj ten drut na tej drugiej uszkodzonej grzałce. Nie będę pewnie łączył już tego starego, tylko kupię taki odpowiedni drut. Nie wiem, albo już gotową spiralkę, albo na jakimś tam takim cieniutkim sztywcie zrobię taką spiralkę z niego i po prostu nawinę tutaj na ten ceramiczny korpus. Połączę z dwóch stron, tak żeby to działało. Ale do prezentacji w zupełności ta jedna grzałka też wystarcza. Wyłączę ją teraz. Ona jeszcze jest ciepła, jeszcze to chwileczkę grzeje. O, ale już coraz słabiej. Już teraz leci tylko chłodniejsze powietrze z wentylatorka. No jeszcze troszeczkę jest cieplutka ta grzałka, ale już coraz chłodniej tutaj jest. Dobra. Myślę, że całkiem fajnie to działa. Włączmy jeszcze raz na chwilę ten wentylatorek. O. On nawet mam wrażenie, że działa troszkę ciszej niż w tym drugim grzejniku, który testowaliśmy w innym odcinku. No i tutaj jest to zrobione tak, jak myślałem, jak powinno być też tutaj. Tutaj, tak jak już wspominałem, nie ma wyłącznika, on został usunięty, ale ja postaram się go odtworzyć. No a tutaj, tak jak właśnie możemy zobaczyć, po włączeniu wtyczki do gniazdka zaczyna działać silniczek, a po uruchomieniu, po włączeniu tego wyłącznika zasilana jest także nagrzewnica, czy obie nagrzewnice, gdyby obie były sprawne. Dobra, myślę, że urządzenie jest sprawne i przynajmniej ta jedna grzałka i przynajmniej silniczek, który fajnie
naoliwiliśmy, nasmarowaliśmy, on chodzi cichutko. Tutaj jednak też trzeba będzie to zrobić. Wydawało mi się, że ten wentylatorek tutaj obraca się całkiem luźno, ale jednak on trochę hałasuje. Trzeba go będzie też przy okazji wyczyścić, nasmarować, może nawet zamontować tutaj, tak jak wspominałem, żaróweczkę, czy oprawkę z żarówką tam w miejscu, które jest na to przewidziane. Tutaj zostało to mocowanie usunięte. Ale generalnie mamy drugi bardzo fajny wentylatorek, z którego się cieszę. No i tutaj przede wszystkim poza wyczyszczeniem silniczka, poza sklejeniem tego ceramicznego korpusu grzałki, wymieniliśmy cały ten przewód zasilający na taki fajny, gumowy, gruby, trzyżyłowy i zamocowaliśmy tutaj, myślę, że całkiem dobrze pasującą wtyczkę. No to teraz biorę się po prostu jeszcze tylko za wyczyszczenie tej no, troszeczkę tutaj obłażącej z farby kratownicy na wylocie powietrza i generalnie nasz wentylator będzie gotowy. Oczywiście jeszcze całą tę obudowę grzejnika też wyczyszczę. W sumie mogłem tutaj przed przykręceniem tego całego wewnętrznego elementu ją wyczyścić, bo teraz tutaj już nie sięgnę, ale to będzie częściowo zasłonięte tą kratownicą. A następnym razem będę pamiętał, żeby tutaj jeszcze pod tą krawędzią wszystko ładnie wyczyścić. No dobrze, mam ten grzejnik chyba dosyć porządnie wyczyszczony. Wyczyściłem też tę osłonkę wylotu powietrza, po prostu wziąłem ją do domu, do zlewozmywaka i dosyć porządnie wymyłem. Tutaj trochę trudno się dostać do tych zakamarków. Zahaczam ją tutaj, a tu od tej strony muszę przykręcić po prostu śrubkę. O, i tyle. I już się to trzyma i możemy jeszcze raz ten cały grzejnik czy termowentylator wypróbować. No i zobaczmy, podłączam naszą wtyczkę do listwy zasilającej. Włączam zasilanie, zaczyna się obracać wentylatorek, ale jeszcze nie grzeje. I włączam nagrzewnicę. Już czuć zapach i już czuć lecące tutaj ciepłe powietrze. Chłodniejsze niż w przypadku tego termowentylatora, bo tutaj działają dwie grzałki, tutaj działa tylko ta górna, ale tę dolną też przy okazji przywrócimy do działania. Dobra, wyłączam nagrzewnicę. Niech on jeszcze chwileczkę podmucha, niech ona wystygnie. Wyłączam zasilanie. Mamy, myślę, że całkiem fajne, sprawne urządzenie z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych z 1963 roku. Zresztą obydwa te termowentylatory typu P01 czy PO1, tego nie jestem pewien, obydwa pochodzą z 1963 roku. Ten w troszeczkę gorszym stanie, ten niby w gorszym stanie, ale za to wyposażony w wyłącznik, który też udało nam się tutaj dosyć łatwo przywrócić do sprawności. Ja Wam już bardzo dziękuję za ten dzisiejszy odcinek poświęcony temu termowentylatorowi czy temu grzejnikowi i także jednocześnie dziękuję Wam też za ten poprzedni odcinek, który już jakiś czas temu widzieliśmy o tym drugim grzejniku. No a jeżeli jesteśmy już przy urządzeniach z warszawskiej fabryki, w tym przypadku z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych, to może już niedługo w następnych odcinkach wezmę się za obejrzenie na przykład dwóch grzejników z innej warszawskiej fabryki, już nie na warszawskim Okęciu, tylko na warszawskim Grochowie, za obejrzenie starych grzejników marki Braborg z fabryki braci Borkowskich i będą to urządzenia już nie termowentylatory, tylko klasyczne grzejniki. Będą to urządzenia znacznie starsze, bo pochodzące prawdopodobnie jeszcze z końca lat 30., prawdopodobnie urządzenia jeszcze przedwojenne, ale obejrzymy je, tak jak powiedziałem, w jednym z następnych odcinków. Za ten dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję. Te grzejniki mogą jechać spokojnie na wystawę, bo są wyczyszczone, są sprawne, będzie można je w jakiejś prezentacji wykorzystać, a ja, tak jak powiedziałem, biorę się za następne i spotykamy się już niedługo w następnych odcinkach. Cześć i do zobaczenia.